Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku z serii Rozbudowa makiety będziemy zajmować się malowaniem torów. Tory już są przyklejone, nic się nie rusza. Zobaczcie, wszystko jest przyklejone. Czas na malowanie szyn, a następnie podkładów. I to wszystko będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam do oglądania. Na początek pokażę może jakich farb używam. To są wszystko emalie. To jest akurat Humbrol numer 100. Potem mamy Revela 83 numer i 84 matowy. Te farby mniej więcej mieszam w równych proporcjach i zaczynam malowanie. Oczywiście malowanie pokażę część jak to robię. Nie będę Was zanudzał, ale pokażę samą metodę, jak to robić. Używam takiego starego, zwichrowanego pędzelka. Dlaczego? Dlatego, że to jest pędzelek, którym wszystko malowałem i on będzie mi bardzo ładnie tutaj wchodził. Już jest po prostu taki skrzywiony w dobrą stronę, jak można tak powiedzieć. I będzie mi się bardzo wygodnie malował. Ja może pokażę, jak to robię. Delikatnie farbkę jeszcze sobie delikatnie rozmieszam i jedziemy śmiało, nie boimy się, że wyjedziemy na podkłady czy też na główki szyn. Po prostu jedziemy tak, żeby starać się pomalować całość szyny. Obawiam się, że tej farby mi braknie. Główek szyn oczywiście nie malujemy. Jeżeli ja pomaluję, to znaczy, że to jest błąd. Ale nie bójcie się, ja zaraz pokażę, jak to usunąć. I zrobić to oczywiście od razu najlepiej. Malujemy każdą stronę szyny, czyli wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzną i zewnętrzną. O, tak. I teraz trudniejsza część, bo trzeba pomalować od środka. Delikatnie maczamy, żeby tej farby nam za dużo nie spływało. Jeśli farba robi się troszeczkę za gęsta, trzeba kapnąć rozcieńczalnika i wtedy będzie fajnie się rozpływała na szynie. Tak jak mówię, jak wyjedziemy nawet na te gwózdki, jest to jak najbardziej pożądane, bo te śruby są także zardzewiałe z reguły, więc potem to fajnie będzie wszystko się komponowało. Dobrze, mamy pomalowany jeden tor. No i teraz patrzymy jeszcze, czy coś nie trzeba poprawić. Wygląda na razie ok. Kolejne poprawki będzie można zrobić dopiero jak farba wyschnie. Bierzemy wtedy mocniejsze takie światło no i po prostu przyświetlamy mocniej, żeby zobaczyć, czy coś się gdzieś tam nam jeszcze nie błyszczy. Jeżeli się błyszczy, to naturalnie trzeba to poprawić. Oczywiście jeszcze jeśli chce się mieć lepszy, dokładniejszy efekt. Teraz papranina. Nalewam sobie troszeczkę rozcieńczalnika na zakrętkę i robimy tak. Od strony wewnętrznej jedziemy tak. Ciach. Drugi raz. I teraz od tej strony tak pokażę troszeczkę, to będzie karkołomne. Delikatnie tak pod skosem, żeby wewnętrzna część główki szyny była czysta. Bo potem będzie, jak ta farba zaschnie, będzie ją bardzo, bardzo ciężko zczyścić. Tutaj już widzę, że
gdzieś tu nie domalowałem, to sobie od razu poprawię. I tu mamy tą szynę, powiedzmy, mamy pomalowaną. Spróbuję to pokazać z bliska. Nie wiem, czy się to uda, ale może światło mocniejsze też nie. Błyszczy się wszystko, ale mam nadzieję, że coś widać pomiędzy tymi torami pomalowanymi a niepomalowanymi. O, tutaj. O, tu jest pomalowany, niepomalowany. Oczywiście tak samo malujemy rozjazdy, przy czym w rozjazdach, pokażę już na pomalowanym rozjeździe innym, przy czym w rozjazdach ja nie maluję tej części oraz nie maluję elementu tutaj, tego momentu, gdzie się styka iglica, o tu, tutaj nie maluję tego od środka, żeby tutaj było dodatkowo przewodzenie prądu. Malujemy sobie dalej. Powiem Wam szczerze, dawno nie malowałem torów i troszeczkę wyszedłem z wprawy, a było tego troszkę do pomalowania. No bo całą makietę pomalowałem pędzelkiem. Są takie szkoły, że można malować całe tory aerografem, ale ja niestety aerografu nie posiadam, więc maluję pędzelkiem. Było to troszkę żmudne, całą makietę pomalować. Tutaj mam troszeczkę mniej, bo tutaj mamy raptem około 10 metrów torów. Jak sobie przeliczymy to na metry do pomalowania, to może to policzyć tak: 10 metrów torów. Każdy tor ma dwie szyny. To już mamy 20 metrów, ale każda szyna ma dwie strony, więc razem 40 metrów torów do pomalowania pędzelkiem malutkim. I teraz z tej strony. O, już widzę, że farby będę musiał dokupić, bo mi nie starczy niestety, ale to nie przeszkadza w tym, żeby Wam pokazać, jak to należy. Jak ja to robię. Tak mówię, śmiało, nie bać się, że się wyjedzie na podkłady, bo te podkłady mają być nawet przybrudzone. Także śmiało walić tej farby, co spłynie, to spłynie. Musimy te tory pomalować właśnie przed szutrowaniem. One podczas szutrowania troszeczkę się tak przydymią, przykurzą, jeszcze ta farba się tak przykurzy i będzie wyglądało muszę kapnąć ciut rozpuszczalnika, bo mi się farba robi gęsta. Wolę, jak mi się tak po dotknięciu rozpływa na szynie, wtedy jest idealnie rozprowadzona. Jeszcze tutaj. Pamiętajcie, nie malujemy iglic rozjazdów, bo to utrudnia przewodzenie prądu. Tutaj jeszcze kawałek pod rozjazdem. Tak. Tu. I przerwa. Patyczek. Rozpuszczalnik. I jedziemy. Delikatnie od wewnętrznej strony główkę szyny. Delikatnie. Obkręcając patyczek i jedziemy.
I drugi raz tą samą brudną częścią można zjechać drugą krawędź. Poprawka. Nie bać się, że się coś za dużo zmaże. Zawsze można poprawić od razu. Jak jest farba świeża, to fajnie to wszystko schodzi. I bierzemy drugi czysty patyczek, bo to musi być dosyć dobrze wytarte. Tak jak mówię, to zaschnie i jest problem, żeby... No potem trzeba to bardziej tak szorować, żeby to wyczyścić. A tak to tor mamy suchy, czyściutki, potem przygotowany do dalszego malowania, szutrowania i tak dalej, i tak dalej. No i mamy pomalowane zwrotnice. Spróbuję pokazać, czy to będzie widać. Tak. Farba musi troszkę przeschnąć, miejscami jest jeszcze mokra, gdzieniegdzie niby jest niedomalowane, ale to dlatego, że jest tak jeszcze nie wyschło. Wygląda dobrze na razie. O, tutaj nie wyczyściłem szyny. O. Teraz będzie małe skrobanko. O. O, już powinno być ok. Tak. Proszę bardzo. I tak sobie maluję. Tu są niepomalowane, a tu są pomalowane. Na razie tak czasami widać właśnie, że jest niepomalowane, bo się bardzo lampa odbija, bo włączyłem z lampą, ponieważ we wcześniejszej scenie nie było tego widać. Oczywiście nie jest pomalowane idealnie, bo tak jak mówię, jak wyschnie, to będę widział, gdzie to poprawiać, to już tego nie będę pokazywał. I maluję sobie tak po 2 tory. 2 tory, 2 tory, 2 tory. Dlaczego? Dlatego, że ta farba wysycha po chwili bardzo szybko i po prostu ciężko ją potem zetrzeć. O. I jedziemy. Ta farba musi się tak fajnie rozpływać. O. Jak się nie rozpływa, trzeba dolać kapkę rozpuszczalnika. Oczywiście nie przesadzić, żeby to nie było przeźroczyste. O, tu już mamy, więc dalej nie trzeba. Tak mówię, tak jak kapnie gdzieś z boku, nie przejmujemy się, ścieramy to za chwilkę. Może więcej troszeczkę farby schodzi do tego, ale wtedy ta farba wcieka we wszystkie zakamarki i jest mniej tych poprawek potem. No tutaj już mam jeden tor stary pomalowany, więc go tylko tak lekko przycieniuję, żeby było przejście. O. I jedziemy w drugą stronę. Ok, farby brakło. Zostało mi ciutkę na zmieszanie z nową farbą, żeby było łagodne przejście, jeżeli bym nie trafił w kolor, więc sobie coś zostawiłem. Pędzelek wyczyściłem. Rozpuszczalnik też mi się już kończy i chciałem pokazać, jak to wygląda. Zgasiłem tylne światło. Może tutaj będzie fajnie widać. To jest wszystko pomalowane. Czyściusieńko. Musi tylko troszeczkę wyschnąć. O, już widzę, że tu w tym miejscu, widzicie? Tu na dole przebija. Farba nie spłynęła. Ok, do poprawki. To samo tutaj. To jest tylko kosmetyka. Tak jak mówię, tam gdzie się będzie błyszczeć, tam jest do poprawy. Pewnie takich miejsc kilka znajdę. Teraz świecę takim mocnym światłem, więc to bardziej widać, bo w świetle normalnym takim z żarówki, jakim oświetlona jest makieta, kompletnie tego nie widać. Aczkolwiek ja to i tak poprawię. Tutaj już jest zdecydowanie lepiej. I koniec. Tutaj do tego momentu wystarczyło mi farby. Tak, stoi tutaj specjalnie, nie bez celu. Stoi tutaj ta buteleczka rozpuszczalnika, żebym wiedział, gdzie skończę malowanie. Zobaczcie, tu się nic nie błyszczy, a tu przejeżdżam, zobaczcie, jak się od razu błyszczy. Widzicie? Więc tak, na drugi dzień dokupiłem farby, dokończyłem, jeszcze farba schnie, dokończyłem tutaj malować ostatnią
końcową część torów. Tory przeczyściłem, sprawdziłem elektrycznie, czy prąd dochodzi. Wolę to zrobić, czasami dziwne rzeczy się dzieją po malowaniu. Więc teraz przystąpimy sobie do malowania podkładów. Do malowania będę używał czarnej farby matowej numer 8 Revela i zaraz pokażę, jak maluję podkłady. I to będzie w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o malowanie. Oprócz oczywiście ewentualnych poprawek, jeśli gdzieś coś tam przegapię, zawsze się może zdarzyć. W każdym bądź razie po pomalowaniu podkładów tory będą przygotowane pod szutrowanie. Jeśli chodzi o malowanie podkładów, chciałem jeszcze pokazać, bo potem będzie to już niemożliwe. Oryginalny podkład jest taki brązowy, połyskujący troszeczkę, a obok mamy tor stary pomalowany na czarno właśnie tą farbą. Troszeczkę przybrudzony szutrem, ale sam czarny już jest kolorem takim matowym, więc po pomalowaniu będzie wyglądał bardziej jak prawdziwy. Więc do malowania używam dosyć dużego pędzla. W porównaniu do malowania torów to jest ogromny pędzel. Ustawię kamerę, już pokazuję. O, takim pędzelkiem. Prawie na szerokość podkładów. Bardzo się wygodnie maluje. Już pokazuję. I tutaj, tak jak poprzednio, nie musimy się martwić, że gdzieś nam wleci farba pod tory. Jedziemy, po prostu malujemy. Staramy się oczywiście same podkłady malować, żeby nie malować tych śrub. O. Jak farba wyschnie, to będzie fajnie zmatowiony podkład. To sobie weźmiemy stąd farbę, bo troszeczkę nam wyszło. To teoretycznie idzie troszeczkę sprawniej, bo mamy do pomalowania tylko jedną długość. Ale jak to się mówi, samo się nie zrobi. Też trzeba to pomalować. Nie musi być idealnie regularnie. Wiadomo, tory też nie są idealne. No i zostaje jeszcze, pokażę na takim kawałku tutaj do pomalowania. O, ta część podkładu to robię tak. Tylko tak. O, takie maźnięcia. Czubeczkiem pędzelka. Tylko takie. O. Tak lekko przybrudzić, żeby te końcówki też były zmatowione na taki czarno-szary, grafitowy prawie że kolor. I sobie lecimy. To w zupełności nam wystarczy. Tu już mam tory akurat pomalowane wcześniej. Ale lecimy sobie delikatnie, nie za dużo farby, żeby nam je tak nie spływała. Można tak, żeby tego nie chlapało. Można tak od razu kilka podkładów naraz. Tu chodzi o to, żeby tak tylko zmatowić w zasadzie te podkłady. Nam się za dużo farby wlało za pierwszym razem. No. Potem to idzie wprawniej, to idzie dużo szybciej. Lewą ręką to jeszcze się nie nauczyłem, więc muszę przestawić kamerę. Farbkę też troszkę przestawię. Tak tylko dotknąć, jeżeli farba jest dosyć płynna, to ona się tak fajnie rozpłynie na końcach podkładów. O, i ten tor w zasadzie mógłby być gotowy. Jedziemy sobie resztę. Znowuż podkłady. Ciap, 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 ciap. No i tak. Podkład po podkładzie.
Gdzie doszedłem? Dotąd doszedłem chyba. Tak sobie robić po jednym torze, po 2 tory. I następny, i następny. Tutaj zostawiamy tą farbę brązową, taką pomieszaną troszeczkę z rdzą. Oczywiście zostawiamy, żeby była też taka imitacja zardzewiałych tych śrub tutaj. Ale w takim wymiarze jak jest teraz, w zupełności to wystarczy. Tak jak mówię, szutrowanie samo w sobie jeszcze przykurzy te tory, nada taki bardziej zakurzony, grafitowy kolor. Więc ciężko mi mówić, jak tak próbuję wcelować dokładnie w te podkłady. O, tak jak tutaj zrobiłem teraz, muszę poprawić, bo wyjechałem czarnym kolorem na szynę. Za bardzo się rozpędziłem. Spróbujemy to przeczyścić patyczkiem, bo farba na szynie jest sucha. Udało się oczywiście. I lecimy sobie dalej. I delikatnie zrobię zbliżenie jeszcze, jak to wygląda. Strasznie się światło odbija, ale widać, gdzie jest pomalowane, a tu są jeszcze niepomalowane. O. Tu jest pomalowany. Jak on wyschnie, to będzie taki matowy, troszeczkę wpadający w grafit. Jak już jest, dojdzie się do pewnej wprawy, to już można kilka podkładów jechać delikatnie. To ma być tylko, pamiętajcie, przybrudzone, ale nie suchym pędzlem, tylko jednak, żeby coś tam w te podkłady, te podkłady mają taką fakturę, taką teksturę, przestrzenne są troszeczkę i tam musi w nie wejść ta farba. O. Tak. I teraz delikatnie lecimy krawędzie. Ciach i nie mokrym, delikatnie. Ciach. I jedziemy dalej. Jak kto woli. Najpierw środeczki albo krawędzie, jak kto uważa. Słuchajcie, jeszcze jedna taka uwaga. Pamiętacie, jak krzyżownicę lutowałem przewody do krzyżownicy? Tu są te przewody. Ja je oczywiście zamalowałem na czarno. Tutaj. Potem następny jest tutaj. Tu oczywiście. I tutaj mam. Tu mam nawet niedomalowany. OK. No i oczywiście ten, który tutaj jest na widoku, patrząc tak na makietę. Jeszcze jedna uwaga. Jak wyschnie, no już widzę jeden błąd. Już widzę jeden błąd. Tutaj. Farba mi wyjechała, zaraz będę to musiał skorygować, będzie mi łatwiej to zrobić od razu. A jak farba wyschnie, powinien być taki kolor jak tutaj obok, taki fajny, zmatowiony. Jeszcze jak dojdzie shooter, farba zostanie tak delikatnie przykurzona i będzie to wyglądało właśnie tak naturalnie w miarę. Dobrze. Jeszcze co chciałem powiedzieć? Aha, jeszcze jak malujemy, nie malujmy tej części. Nie malujmy tej części tego podkładu ruchomego, ponieważ on się czasami pod wpływem farby potrafi przyklejać, nawet po czasie potrafi się przykleić i utrudnia to działanie mechanizmu napędu. Więc tak, tory są pomalowane.
Udało mi się dokończyć. Zajęło mi to około 2 godzin, żeby to zrobić. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Teraz troszeczkę nie wygląda to ciekawie, bo są między podkładami pociapane takie plamy z farba jak spłynęła, więc ciężko dostrzec, czy coś jest niedomalowane albo pominięte. Ale wszystko się wyjaśni, jak się posypie szutrem. To wtedy jeszcze jest szansa na delikatne korekty, ale tak jak mówię, wtedy to troszeczkę opóźni pracę. Tak czy siak jeszcze na drugi dzień, jutro mocnym światłem przyświecę każdy tor, poświęcę 10 minut i sprawdzę, czy nic nie zostało pominięte. Wolę stracić te 10 minut niż na przykład nastawić się na szutrowanie i odwlec je potem o jeden dzień na przykład tylko dlatego, że coś tam, jeden podkład gdzieś był niedomalowany. Tory wyschły. Na drugi dzień są już lekko matowe, ale nie tak matowe jak tu obok. Dlaczego? Dlatego, że takie, że tak powiem, szare staną się dopiero jak posypę szuter. Zobaczcie, posypałem szuter, troszkę go rozprowadziłem i one już są. Ten taki naturalny pył z szutru spowodował, zobaczcie, że tory zrobiły się takie bardziej matowe. One oczywiście z czasem zrównają się z tymi, bo te są jeszcze pociągnięte suchym czarnym pędzlem, o czym będę mówił. Więc ten tor powinien wyglądać w zbliżeniu tak jak ten. Wiadomo, ten leży już około 3 lat, więc też swoje przeszedł. Ten będzie nowszy, ale z czasem się na pewno zrówna. I tutaj jeszcze też posypałem troszeczkę szutru. I zobaczcie, też od razu jest inny odcień. Ja może wyłączę tą żarówkę. Może będzie tak widać bardziej. Widać, że to jest całkiem czarne, a to jest już takie lekko zmatowione. Mam nadzieję, że to widać. Dobrze, to było na tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z serii Rozbudowa makiety. W następnym odcinku będę chciał się zająć szutrowaniem. Pozdrawiam, trzymajcie się gorąco, cześć.